Ale super bajka. Zawsze co roku o tej porze, kiedy zima tutaj była na Mazurach, to ja zawsze spędzałam te dni w trasie, będąc gdzieś tam poza granicami Polski. I zawsze jak rozmawiałam przez telefon, to słyszałam właśnie o wielkich, dużych mrozach, o śniegu, że wtedy mogłam sobie zawsze to wyobrazić, jak to wszystko wygląda, jak musi być cudownie. A teraz mam okazję, że akurat w tym czasie teraz jestem w okresie zimowym w domu. Także mam okazję podziwiać piękno zimy tutaj na Mazurach. Godzina 9, wpół do 10 prawie. Dobra. Wpół do 10 dochodzi i temperatura 17, minus 17,5 mi pokazuje w aucie. Także mróz trzyma. Wczoraj, przedwczoraj, sobota, niedziela, minus 15, minus 10, tak później spada do minus 10 mniej więcej koło 12, 1. No i później wiadomo, znowu temperatura się zaniża. Łaj, żebym nie wylądowała gdzieś na drzewie. No, lodowisko, lód, wyjeżdżony śnieg. Fajny ruch, nie? Zero auta, nic nie jeździ, rzadko co tędy przejeżdża. Latem to jest zupełnie inaczej, bo tych samochodów to jest nieraz ciurkiem, bo turyści w jedną, w drugą stronę. Teraz o tej porze to tylko ludzie, którzy jadą do pracy, z pracy, ewentualnie jacyś tam busy dostawcze, a tak z reguły to tu raczej jest spokojnie. Ale superancko. Super! Naprawdę. Tak się cieszę, że chociaż jedną zimę jestem tutaj w domu i że mogę kurczę zobaczyć, podziwiać po prostu tę porę roku. Bo naprawdę na zachodzie Niemcy, Francja i te inne kraje to jak się jeździ, to tej zimy praktycznie wcale nie ma. Gdzieś tam troszkę pobruszy, trochę mało śniegu, gdzieś tam parę centymetrów.
ten jeden dzień mroźno posypie, że korki są, wypadki, a na następny dzień już jest odwilż, na plusie, deszcz, jak to zwykle bywa. A tutaj jak przyjdzie zima, to niestety ona trochę trzyma. No, kurczę. Zbyt wiele gazu tutaj nie da się dodać. O, pies, kot. Kot, spadaj. Na prostej to się jeszcze jedzie, ale jak są zakręty, to jak się nie zwolni wcześniej, to można wylądować na poboczu. Ale super. Nieraz jak czytam, jak w Anglii trochę śniegu popada, to już od razu kraj stoi w miejscu, katastrofa jest zimowa w Anglii. To tutaj to ja nie wiem, jak oni by jeździli, jakby taka zima im przyszła. Minus 15, minus 25 stopni w nocy. Nawet nie chcę myśleć, co by to było. Ale super. Juuu. Jezioro zamarznięte. Chociaż lód na jeziorze to jeszcze po 2-3 dniach to aż taki gruby nie jest, żeby łazić. Nieraz jest tak, że jak porządnie jest jezioro zamarznięte, taki gruby lód, że utrzyma 2 tony, to nieraz ludzie osobówkami przez jezioro jadą do miasta na skróty, na zakupy czy do pracy, że zamiast jechać naokoło drogą ileś kilometrów robić, to jadą przez jezioro. Także ja nawet sama ileś lat temu widziałam. Tylko że jak lód pęknie pod samochodem, to raczej sądzę, że to nie fajne wtedy jest uczucie w tej lodowatej wodzie. Ale super. Cudownie. Cudownie jest. Kurczę, bo mi czasu braknie. A o 10:00 mam wizytę u lekarza i kurczę, szybko tutaj pogonić nie mogę zbytnio i jak to się mówi, mam trochę stresa. Zima na Mazurach, proszę Państwa.
Fajnie, co? W takim regionie mieszkam. Natura dzika i nieokiełznana, obojętnie czy latem, czy zimą. Że z naturą tutaj raczej nikt nie wygra. Także przy okazji, że teraz jadę właśnie na konsultację, na rehabilitację, bo niestety nie mam innej możliwości, muszę wszędzie dojechać, gdziekolwiek bym nie miała jakieś tam konsultacje lekarskie, wszędzie muszę po prostu dojechać do większego miasta. I dlatego, że przy okazji teraz jadę, a że słońce ładnie świeci, jest tak pięknie, dlatego korzystam z tej okazji i po prostu nagrywam, nie? Bo następne zimy, jakie będą w przyszłości, to niestety, ale będę raczej w pracy, będę w trasie. I już nie będę miała tej możliwości podziwiać, zachwycać się tym urokiem. Dlatego korzystam teraz. Jak to się mówi, pewne plusy są tego, że jeszcze jestem w domu. Kurczę, 15 minut mam do dojazdu, jakoś to, kurczę, kiepsko mi ta droga idzie. Za późno wyjechałam, powiem szczerze. Przyznaję się, za późno wyjechałam. Chociaż myślałam, że droga może być tutaj nie za ciekawa, że nie pogonię, ale jakoś tak, kurczę, ostatnio jechałam też wolno i jakoś się wyrobiłam w czasie. No ale pamiętam, że później gdzieś tam trochę gazu dodałam i zdążyłam, a tu raczej tak szybko gazu to ja nie dodam. O. Łódki, łodzie. Dobra, to teraz tak, teraz odcinek jakiś przez las. Tutaj samotna łódź, Karmelia, co za imię, Karmelia, bardziej Kornelia by mi pasowała. Także widzicie, lodowisko na drodze. Teraz tak, jeszcze mały odcinek, tutaj domki letniskowe, jakaś hala, nie wiem, sportowa, czy tam co w ogóle jest. Nie byłam tutaj, nie korzystałam, bo to w sumie tutaj jest hotel dla gości, także mają jakieś tu organizowane atrakcje w lecie. Także nie miałam okazji i potrzeby korzystać tutaj z tego środka, no bo w ogóle niby z jakiej racji, skoro jeśli mieszkam tutaj, to nie potrzebuję wynajmować hotelów, no nie?
prawej stronie marina. Teraz tak, dojeżdżam do mniejszej miejscowości. Tak, tutaj zaraz. Po prawej stronie zbudowany ten, jakieś tam podesty dla jakiejś tam muzyki, country, czy tam nie wiem, muzyki żeglarskiej, pieśni, tańca żeglarskiego. Dobra. O nie, tylko nie ciężarówka. A, 2 ciężarówki. Młody. Młody, jedź młody. Będę się wlokła teraz. Zdążyłam. Zdążyłam przed kierowcą czerwonego czegoś tam za mną. Dobra. Jest szansa, że na ostatnią minutę zdążę. Jej. Mogłam 10 minut wcześniej wyjechać. No to auto dalej tu stoi. No już nie wiem, pierwszy raz chyba jechałam tutaj na wizytę do przychodni, raczej do szpitala. To auto to było w grudniu, pamiętam. To auto już w grudniu tutaj stało na poboczu, rozwalone. Jadę przez miasto, przez tak zwany most taki podnoszony, tylko o tej porze zimowej most jest nieczynny, w sensie dla żeglarzy, bo teraz o tej porze to raczej nikt nie pływa i dlatego mogę teraz jechać na skróty, trochę szybciej, dotrę do celu. Tutaj po prawej stronie też jednostka wojskowa, czynna cały czas w użytkowaniu. Teraz zbliżam się właśnie do tego mostu obrotowego. System obrotowy jeszcze sprzed iluś lat, jeszcze chyba nawet sprzed wojny, tak z tego co się orientuję. Także w lecie tam na tej budce siedzi strażnik i jak przychodzi godzina, mniej więcej chyba co pół godziny most jest otwierany i wtedy tam ręcznie go obraca. Dobra, 3 minuty.
Tak, teraz tylko żeby parking był. Bo jak będę szukać parkingu, to nie będzie fajnie. Muszę gdzieś tu skręcić, tutaj. Dobra. Czyli tak, moi drodzy, ja się z Wami teraz żegnam z zimowych Mazur. Zimowe Mazury pozdrawiają Was. O, tu jest wolne miejsce, jak fajnie. No jak super, że się miejsce zwolniło. Dobra, moi drodzy, ja się żegnam na szybko teraz. Miłego dnia życzę, bo ja muszę teraz lecieć, bo kurczę nie mam czasu. Dokumenty, srenty i ten. Także narka, hejka, pa. Czyli tak, moi drodzy, po wizycie wyszłam. Także wcześniej szybko się z Wami żegnałam, tylko dlatego, że byłam już praktycznie spóźniona. Summa summarum wyszło na to, że jednak musiałam trochę poczekać tam na poczekalni. Także w sumie na dobre mi to wyszło, bo mogłam się trochę odstresować przed wizytą. Godzina czasu konsultacji. Teraz praktycznie przez miasto będę jechać i zajeżdżam na stację, zatankować się i praktycznie będę wracać do domu. Chyba że coś tam po drodze wyjdzie, ale raczej wątpię. Także zobaczycie trochę miasta z drogi, nie? To akurat tutaj, gdzie ja jestem, to jest miasto Giżycko. W Giżycku co roku też się odbywają różne imprezy dla turystów. Imprezy z miasta organizowane przez burmistrza miasta z Giżycka. Także tak mniej więcej to wygląda. Teraz akurat pora zimowa, dlatego widzieliście o tym czasie, jak to wygląda. Pusto, prawie nikogo na mieście nie ma, zresztą przy takich temperaturach to... autobusowy wzdłuż ulicy, tutaj dworzec kolejowy. Elka to znaczy u nas, że to jest nauka jazdy samochodem. No jedź, jedź, jedź. Nauka jazdy z literą L, samochody. Tutaj po prawej stronie szpital. Właśnie
na wprost pogotowie. Dobra, pojadę tędy. Jak już przy okazji jestem, to tutaj mniej więcej się zaczynają różne sklepiki, pasaże. Dalej jest rynek, gdzie rolnicy sprzedają swoje produkty. Ten cofa, aha, szuka miejsca. Także tam dalej na wprost jest rynek, gdzie rolnicy sprzedają swoje produkty po swoich cenach. Tutaj nic mi to nie da. Dobra, pojedziemy tędy. Jezu, co to za muzyka mi się tu trafiła? A tutaj po prawej stronie kwiaty na cmentarze. A, jednak sprzedają. Chociaż mało ich jest. Ludzi. Biedronka. Z przodu park zaśnieżony. Dobra, o. Tutaj jest właśnie rynek. Jeszcze z ciuchami. No tak za bardzo. Rowery. Dobra, tam dalej już nie mam po co jechać. Także mniej więcej chciałam wam pokazać ryneczek, jak to u nas. A tutaj dwójka stoi, a tu są ci od kas. Aha, co zbierają kasę. Pewnie. Dobra, pojedziemy tędy. Tak niewygodnie z tym jest. No, tutaj stoiska powinny być pełne w ogóle sprzedawców, ale ich nie ma. Dlatego jest tak jak jest. Dobra, nauka jazdy to nie. Jadę wcześniej, żeby mnie nie blokowali.
Ale zasypało. Zasypało, Giżyczko. A pojedziemy prosto. Do stacji paliwa mi starczy, więc na razie mamy takie objazdówkę po mieście. W którą stronę chcecie jechać, bo ja nie wiem. On tam jedzie. Dobra, to ja jadę tędy. A, ślisko. A tutaj mamy stację. A, przy okazji stację mam, więc zatankuję. Spoko, dziambo. A, nie zatankuję. Nie wiem dlaczego. Zamknięte. Stacja zamknięta. Zamarzło pewnie wszystko. Dobra. Oj, 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 oj. No, zamknięta stacja. Korona! Policjaje. Do prawej. Resztę zajdę policjaje. Pan. Odśnieżanie miasta. Kiedyś tutaj ronda nie było, tylko stało się na krzyżówce i się łaskawie czekało, aż jakiś łaskawy kierowca zwolnił albo się zatrzymał, żeby chociaż można było wjechać, albo trzeba było migiem wciskać się na główną drogę, żeby wyjechać z miasta. Teraz zrobione rondo, więc znacznie sytuację ułatwia teraz. O, to była stacja, kurczę, no dobra. Także teraz jestem na obwodnicy miasta. Także w drugą stronę na Węgorzewo można się dostać, a tą drogą stronę Mikołajek, Rynu, Mrągowo. Także mniej więcej w tych kierunkach. Teraz dojeżdżam tutaj do tej krzyżówki, do drogi, gdzie wcześniej w lewo skręcałam na miasto przez ten most obrotowy. Tutaj, o tutaj w lewą stronę. Także teraz z innej strony miasta wyjechałam specjalnie, żeby wam pokazać w ogóle trochę z tego Giżycka. Stacja paliwowa nieczynna. Już jakiś, nie wiem, dosyć długo tutaj, z tego co pamiętam.
zrobili, dystrybutory stoją, ale praktycznie nie zostało to uruchomione. Nie mamy zielonego pojęcia, pewnie zezwolenia nie dostali, czy nie wiem w ogóle, a co tutaj biega w tym czymś. Praktycznie jadę pod słońce, więc jadę pod słońce, nic nie będzie widać akurat. Zresztą tą drogę wcześniej widzieliście, jak jechałam do miasta, więc nie widzę w ogóle potrzeby, żeby akurat ją nagrywać jeszcze raz. To teraz wy nic nie widzicie. Tak, nie widzę potrzeby, żeby ją nagrywać jeszcze raz. Teraz akurat tutaj za jakiś kilometr będę miała stację po drodze. Chociaż w sumie moment, stacja. Mogę zatankować tutaj, chociaż mogę zatankować, nie, zatankuję tutaj. Będę miała z głowy, bo nie lubię wysiadać i no. I wtedy do domu. No. Niespodzianka. Pociąg będzie jechać. Tylko nie wiem, w którą stronę. Jedzie z prawej strony pociąg. Jedzie lokomotywa. Długa i ciężka. Jedzie lokomotywa. Cztery 88. Nie pomyliliście się i 508. Kurde, przecież to jest drogo. Ja cię kręcę. Czyli tak, tutaj tankowanie. Wziąłam rękawiczki. Rękawiczek nie ma. Ale jaja. Jak balony. Dobra, zatankowane. Teraz do kasy. Drobne mam. Takie coś kupiłam. Antyżelowe do silników diesla. Na łatwy rozruch. Teraz muszę to oddać butelkę, bo jeszcze nie zostało wprowadzone. A dopiero został towar przywieziony. Wspomniałam właśnie, kupiłam dodatek do diesla. Mniej więcej staram się używać w ciągu roku na to coś, jednak tam łatwiejszy rozruch, mniej zużycia paliwa. Teraz jest coś takiego na dla silników benzynowych, również 17 zł kosztuje. Akurat to nie jest do mojego samochodu. Bateria zaraz wysiądzie, moi drodzy. Także szybko. Dodatek do silników dieslowych i benzynowych. Ja stosuję do dieslowych. Natomiast benzynowych na życzenie sąsiada akurat kupiłam. 17 zł takie coś, jedna buteleczka kosztuje, 250 ml jest w środku, także przed tankowaniem się wlewa. I tak w skrócie jeszcze Wam powiem, że wczoraj miałam problem, znaczy w ogóle nie uruchomiłam wczoraj auta. 2 dni było w nocy po minus 23-25 stopni.
Akurat jeden dzień sobie auta nie odpaliłam i wczoraj miałam problem, akurat tym bardziej wiedząc, że dzisiaj mam wyjazd do miasta na konsultację lekarską i po prostu nie odpaliłam auta i późno w nocy coś tam były jeszcze działania, w ogóle filtr paliwa mi przymarzł i szczerze w nocy musiałam, kurde, o 9, wpół do 10 musiałam w nocy, kurde, auto przegonić na trasie, żeby trochę rozgrzać. Dzisiaj rano odpalił ledwo, no ale odpalił, najważniejsze. I taką to mamy zimę 2021. Także teraz już wjeżdżam na tą drogę, co wcześniej jechałam, także już nie będę jej nagrywać, bo jej pod słońce jest, nic nie widać. A dwa, że właśnie dostałam przed chwilą komunikat, że mi się bateria kończy na telefonie i nie będzie możliwości nagrywania. Dobra, także się żegnam z Wami teraz na tą chwilę, bo się film urwie i się nie nagra. Ostatni odcinek i będę znowu wściekła, będę zła. Także na razie, hejka, cześć. To była wycieczka, krótka wycieczka do Giżycka, po Giżycku. Także miłego zimowego dnia życzę wszystkim. Na razie, hej.